Mieszkasz w okolicach Gdańska? Zazdroszczę. Stąd za niewielkie pieniądze można eksplorować praktycznie całą Skandynawię. Ja na przykład muszę więcej zapłacić za dojazd na lotnisko niż za bilety do Bergen. Lecę tam po raz 5. Łowcy kadrów. Jeszcze z pudełkami od zapałek. To idziemy, proszę. W tej chwili kieruję się już na pokład samolotu. Duży bagaż podręczny. Trochę jakbym jechał takim starym PKP, że ktoś przegiął zagrzewanie, okna nie można Co gorąco ci było? Zarąbiście. Zazwyczaj jest zimno, ale przegięli. Teraz będziesz miał pogodę do fotek, widziałeś już, nie? Widziałem, jest ładnie, widać tak gdzieś do 10 metrów spokojnie. W przyjeździe do Bergen warto zainstalować taką aplikację Skizbilet. Aktualizacja, momencik. I teraz gdzie to było? Czekaj, menu, nie? Period ticket. Właśnie, i opłaca się kupić 7-dniowy bilet, bo kosztuje tyle co 5 indywidualnych przejazdów, a już na pewno jedziemy z lotniska i będziemy wracać na lotnisko. A oprócz kolejki, tej lekkiej kolejki, tego tramwaju, można korzystać z wszystkich autobusów. Jest ok. Zapłaciliśmy 255 koron. Sam lot samolotem trwa niespełna 1,5 godziny. Dojazd z lotniska do centrum miasta jest banalnie prosty. Kolejka Bibanen kursuje do samego centrum. No i tego niestety nie zobaczymy. Tego tu po lewo. Zdjęcie. No zdjęcie chyba nie stoi. Turysta. I co, wysłałeś czy jeszcze nie? Pozdrowienia. Przylecieliśmy po raz kolejny do Bergen, tym razem z moim towarzyszem od wypraw fotograficznych. Będziemy tutaj starali się zrobić jakieś fajne zdjęcia. Zapraszamy Was na tą niezwykłą przygodę. Nie ma jakiegoś szczególnego planu, dostosujemy się przede wszystkim do aury, jaka tutaj w Bergen będzie panowała. Z Gdańska wyleciliśmy o 6:40. Byliśmy na miejscu 20 minut przed czasem, a więc wszystko poszło sprawnie. O, Tomek już tutaj filmuje słynny napis Bergen. Miejsce pamiątkowych zdjęć. Teraz zjeżdżamy na dół. No i lekkim tramwajem, kolejką pojedziemy do centrum. Około 20-kilometrowa podróż, jeśli nie pamięć nie myli, to 30-40 minut i będziemy w samym centrum Bergen. O, tutaj. Tutaj. Tych domków będziemy mieli dosyć na koniec, ale na razie są fajne. Oryginalne. Wszystkie drewniane. Centrum medialne. Jest radio, telewizja. Inne historie. Prasa. Obczajmy nasze apartamenta. Oto od razu do pokoju? Nie, myślałem, że winda w pokoju jest. Już muszę na drugą rękę zobaczyć. 603. Pytasz o cenę hoteli i apartamentów? Cóż, tutaj tak kolorowo jak z lotami już nie jest, ale Tomasz znalazł prawdziwą perełkę. Zapłaciliśmy 1000 zł za 3 noce. Szukajcie, a znajdziecie. Oho, proszę bardzo. Ja nie wiem, czy tu się zmieścimy. Tutaj. I tutaj zobacz, mamy dwa łóżka podwójne, a nie, że... Ładnie znalazłem, nie? O panie, gratuluję. I robić zdjęcia dalej. Selfie nie potrafię, ale tak, jestem ze słynnym blogerem, a już niedługo w każdym razie. Włączyłeś nagrywanie? No oczywiście, to jest moja praca, nie? Dołączył do nas Maciej, który będzie naszym przewodnikiem.
powiem wam co. To zaraz zajdzie. Zobaczymy, czy ten pan umie robić zdjęcia. Jeszcze raz. To jest kolejka, tak? Możesz 3 brać. Daj z powrotem. Bierzemy w tej z powrotem? No. A chciałeś tam zostać? Zejść. Nie wiem ile się schodzi. Z godzina. No to jeszcze muszę do pracy zdążyć. Wow, fajnie. Musimy przyspieszyć kroku, bo stoi akurat kolejka, za moment odjedzie. Wjeżdżamy na górę, żeby złapać słońce, którego jest tutaj niewiele. Nadciągają chmury, może padać jak to w Bergen, więc łapiemy słońce. Oh, but if he waits for the next one, he has to stand for 20 minutes to wait. If he goes on, it's only 2 O, minutes. to lecimy, nie? Ta kolejka zawiezie nas na górę w 8 minut. Jeśli chcesz, możesz wejść na górę pieszo. Wejście zajmuje około godzinę. Świeci słońce, a ta niewielka góra jest wspaniałym punktem widokowym na miasto, ale i miejscem spotkań oraz imprez. Bergeńczycy bawią się tutaj doskonale. Ale czas. Tam też jest niby fajny widok, tylko trochę słońca. A tu też jest fajnie. A jak przejdziesz tam za ten budynek, to jest słońce. No jest klimat, nie? Oczywiście wjazd lub wejście na górę Flojen to punkt obowiązkowy takiego fotograficznego spaceru. Dzisiaj mieliśmy sporo szczęścia, kiedy przylecieliśmy do Bergen. Była taka szarobura pogoda, siąpił troszeczkę deszcz, no a w tej chwili wyszło słońce, więc możemy sobie troszeczkę zdjęć porobić i za moment zobaczycie efekty. Widać, nas widać. Nie będzie widać. Słychać, jak go nie widać, nie? A, bo tu nie jest nad wodą? Czekaj, to jest chmura, czy to jest helikopter? Nie ma? No niestety wyszło. Przewodnik wycieczki. To miejsce wygląda na spokojne i ciche, ale zobaczcie, jak wygląda, kiedy odbywa się tutaj bieg łowcy troli. Jobba så gott Holger, kom on! Lille vägen igen, lille trollvägen igen så är vi i mål! Teraz ruszamy w kierunku tego przewodnika, który prowadzi nas nad przeurocze jeziorko na górze Flojen. Kilkaset metrów od punktu widokowego jest urocze jeziorko Skomakedriket. Latem można tutaj wynająć kajaki albo zrobić grilla, a późną jesienią, tak jak my, dać upust fotograficznej fantazji. Znajduje się około 800 metrów od punktu widokowego na Flojen. Panie Piotrze, jak się panu podoba? Mi się bardzo podoba. Zamówione było słońce. Słońce wyszło. Troszeczkę spóźnione po lądowaniu, prawda? No tak, Przez chmurki. zamykali nam podskok jeszcze te 5 Tak. minut. Zobaczymy, jak to jeziorko po latach, bo kiedyś tutaj byliśmy. Można sobie na kajaczkach popływać. Teraz raczej wypożyczalnia już chyba zamknięta. Prawda, Maciej? Tak.
jezioro fajne, bo jest wyżej niż my na przykład byliśmy. Szok, że się nie wylało. Stefan przeleciał parę tysięcy kilometrów, żeby kaczkę zrobić, krzyżówkę. Ale bo to się nie boją, to nie uciekają. Ale lepszy taki niż żaden, nie? Tak. Nie martw się, jak wpadniesz, nagramy. Teraz ty nagrywasz, jak ja filmuję was, jak samotnie podróżujecie przez Norwegię. Dajesz, mamy to. Teraz aparat pod wodę. Jak masz kaczkę? Srokę, o, zrób srokę, co się kąpie. Takich w Polsce nie ma. Uwaga, będzie gadał. Akcja. Nie wiem jak wy, ale jestem bardzo zadowolony. Co? Jeszcze raz. Nie wiem jak ty, ale jestem bardzo zadowolony z dzisiejszej sesji. Dla mnie pytanie. Kaczuszek takich nie ma. Tak, i jeszcze jak na Sroki takiej też nie było. Przed zjazdem na dół kolejny obowiązkowy punkt wycieczki. Zdjęcie z olbrzymim trolem. Tak, obowiązkowo trzeba było zrobić też fotkę z trolem, nie? Oczywiście, w parku troli. I kto tu jest większym trolem? Został troll. No i tak to jest. Wszyscy myślą, że przyszedł, nagrał, nie? A tu trzeba targać kilogramy, wymieniać, mieć asystenta, plecak, szmatkę, żeby przetrzeć, płyn specjalny. To jeszcze raz. To samo. Co? A i znowu to samo nagrałem jeszcze, bo się nie nagrało. A my tutaj już 12 godzinę na nogach. Jeszcze telefonem trzeba zrobić i one wyjdą najlepiej. Tak, telefonem, bo to można od razu wysłać, nie? To jest najważniejsze. Ostatnie machnięcie. Specjalnie dla Stefana jeszcze specjalnie się wracamy, żeby wejść tutaj. Jest takie fajne miejsce. Więc selfie to ja nie jestem specjalista. Nie? Uwaga. Co warto było? O, super. To targałem, żeby tego nie używać, nie? Idziemy na lokalnego kebaba. To jest taki prawdziwy norweski doner kebab. No coś powiedz. Roboty dla turystów pasuje. Czymś takim jutro popłyniemy na fiordy. Tym albo tym. Jeszcze nie wiem. Tytułów chyba nie ma, nie? To jest Wakacje. wakacje, nie? No, a my raczej będziemy sami tutaj jutro.
słońca nie ma, ale i tak jest petarda po prostu. Tam u góry byliśmy. Tam jest kolejka. I teraz dwie szkoły. Ja kameruję tak, że widzicie wszystko, co widzę, a Stefan tak kameruje, że wszystko sobą zasłania. Tomka, żeby sobie mógł zrobić fajną panoramę na brygę. No, tam jest. Poprosisz tego pana, żeby odpłynął? Pogadamy, zaraz tam da się załatwić. A jak nie znam jakiegoś producenta zwinnego, to 2 telefony i tak na 15 minut tylko o złotej godzinie. 2 fotki i może sobie wrócić. Także, żeby zobaczyć Bryggen w całej okazałości, ten pan musi odpłynąć, więc idziemy najpierw coś zjemy. Może jak zjemy, to już go nie będzie. I tu jest naprawdę, można przechodzić na czerwonym świetle. No chyba, że ktoś do nas przejedzie, no to jest nasza wina, ale generalnie gdyby stał tu policjant, to nic nam nie powie i nic nam nie zrobi. Przynajmniej tak mówił Stefan, ja nie wiem. Ja idę drugi zawsze jakby co, na czerwonym. A, to nie, że ja mogę sobie wyrzucić co chcę. Tutaj masz takie, że masz co chcesz sobie wyrzucisz, No. a ty normalnie zestrzykujesz chip, żeby otworzyć. Żeby worek wyrzucić. No i każdy... Aha, ale małą rzecz mogę wyrzucić, tak? Tak. Tak. Kamerkę możesz, ich nagra. Tam i tam. Wow. Turyści mogą tylko trochę śmiecić. O, to są te domki muminków? Tak. Ale... I między blokami, to jest w ogóle nie do wiary. Tu jest takie coś. A tutaj sobie stoją takie... Ogólnie to z tą dzielnicą jest tak, że po tej stronie bliżej portu masz bloki, a po tej drugiej masz właśnie te tradycyjne domki, bo podczas II wojny światowej wybuchła tam łódka z amunicją i zniszczyła całe wybrzeże. Tu też mamy blok. Teraz dla mnie punkt obowiązkowy każdej wizyty w Bergen. Spacer w dzielnicy Nordnest. To właściwie półwysep. Gdzie ją znaleźć? Jeśli będziesz podziwiać wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO domki w dzielnicy Bryggen, spójrz na drugi brzeg zatoki. To właśnie półwysep Nordnest. Na jego najwyższym punkcie znajduje się ta zapierająca dech w piersiach zabudowa. Jeśli twoim hobby czy pasją jest fotografowanie, to zarezerwuj sobie w tym miejscu godzinę albo nawet 2 na spokojną eksplorację wąskich uliczek. Cześć, Stefan, po co dron? Dla tych, którzy lubią robić zdjęcia, tak jak my, jest to, można powiedzieć, wielki plac zabaw. Ta historyczna okolica rozwinęła się w XVI wieku jako dzielnica dla marynarzy. Podczas gdy Hanza dominowała w handlu na Bryggen, to tutaj swoją działalność prowadzili norwescy kupcy. Nordnest był także centrum władzy w Bergen i siedzibą sądu miejskiego oraz miejscem egzekucji, bo w XVI wieku miasto to miało wskaźnik morderstw porównywalny z Nowym Jorkiem podczas prohibicji. Nie no, petarda po prostu. Jedyne co nam brakuje słońca, nie? Było jakieś cienie, ale... Domki zarąbiste. Myślę, że to jest jakieś muzeum z kasy, no to ludzie mieszkają po prostu. Chodź, idziemy na lokalne jedzenie. Nie jakiś tam kebab, tylko baban. Dobry? To jest ten klasyczny kebab. Płynie kebab. Bo jest gerberek zmiksowany, wiesz? Tak. Bardzo dobry, konsystencja kremu i to jest właśnie norweski kebab. No, smakuje po prostu jak taka grochowa dokładnie. Tak, no taka grochowa, ale tak lekko drapie. Doszliśmy do tego, co to jest. Okej, ale no, tak czy siak nieważne jak to nazywają, jest dobre. No ale co można powiedzieć o kebabie? To nie jest kebab taki jak u nas jest kebab. Nieprawdziwy, nie? Tak, to jest takie jak gdzieś na południu, nie? Skandynawskie kebaby to są takie trochę rolady, takie nieraz kopsiki, nie? Jedziemy od północy. Tak, ostatnio jadłem pryncypowo. Powiem wam, że ta wersja kebaba mi się podoba. O, on nawet smakuje. A ty sobie takiego kepsa robisz? No tak można sobie, wiesz, wykładać. Tak wolno? Wolno. Bo normalnie też, jak masz normalnie chleb nam, to normalnie robisz tak, że po prostu urywasz i chwytasz w niego jedzenie, nie? Aha. No a ja po prostu tradycyjnie, nie wiem, jak reksio szynkę. Masz coś pojedzie, żeby jeszcze ruch zrobić. To nic nie chce jechać. Jedzie. Nie zasłaniamy? Skoro
jesteśmy już w tematyce fotograficzno-filmowej, to teraz pojedziemy do studia telewizji studenckiej na Uniwersytecie w Bergen. Przedstawiamy widzom szefa technicznego telewizji Bergen. Idziemy zobaczyć. Dobrze powiedziałem? Tak, coś na stylu. Gdzieś miał najlepiej ograne studio. Jeg synes det er vulgært å drikke når man skal opptre for et større publikum. Święta racja. No powiem, że tak, prawie jak u nas, czyli jak w Poznaniu. Parki, chociaż jakiś ciekawszy model. Tak, została godzina do zachodu i gdzieś tu nam się pojawia błękitne niebo. Tak. To się zasłużyliśmy ewidentnie. Mi się podoba tło tego kościoła. Nie masz dość? Nigdy nie mam dosyć. Takiej opcji. Prędzej karty mają dosyć. Ta woda robimy go. Tak. Stefan załapał. Ściany, sufit, zobaczysz, powoli wszystko znów idziemy tam.